No i niestety stało się jak się stało. Uszanowanko moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się stworzeniem dwóch breloczków na blaszce miedzianej. Tutaj mamy blaszkę miedzianą. Ładnie nam tu błyszczy. A stary się nie przygotował i nie wziął ze submiarki, która jest o grubości 2 mm. Ale zanim zajmiemy się samym robieniem breloków, musimy je najpierw w jakiś sposób rozrysować. Jakoś to zaplanować tak, żeby to miało ręce i nogi. Także ja Wam daję kamerę z rzutem na stół, żebyście widzieli mniej więcej, co będziemy robić. Zapraszam do odcinka. Mamy do przygotowania dwa breloki. Wydaje mi się, że w formie takiego, nazwijmy to trochę pseudo-prostokąta, byłyby w sam raz, byłyby odpowiednie, ale mamy kilka wymagań, które musimy spełnić. Po pierwsze, bo moglibyśmy się zastanowić nad tym, jaki rozmiar tego breloka byłby odpowiedni, ale właśnie patrząc na to, co musimy na nim umieścić i żeby to było czytelne i to, żeby to było dobre, potrzebujemy mniej więcej po pierwsze zrobić jedną próbkę napisu, który potrzebujemy umieścić, a drugie potrzebujemy rozmiar tych napisów. I teraz tak, na jednym musimy napisać na pewno Mateusz, a na drugim będzie Margarita. I w związku z tym, że są to breloki dla nauczycieli, ja pomyślałem, że najbardziej odpowiadającymi runami dla nauczycieli będzie Ansus, Kawan, czy niektórzy mówią Kenas, i Algis. Te trzy runy po kolei będą odpowiadały za wiedzę, później za zdobywanie wiedzy, taką kreatywność w zdobywaniu wiedzy oraz opiekę. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej odzwierciedlają duszę prawdziwego nauczyciela. Także te rzeczy musimy umieścić. Runy będę starał się wybić ręcznie dłutkiem, jednakże imiona będziemy wybijać takimi oto wybijaczkami. 7,25. Ja sobie zapiszę tutaj rozmiar tej literki. W sensie ja patrzyłem na to, już Wam pokażę jak. Ja patrzę mniej więcej w ten sposób. Tu, tą szerokość. Jednakże tak naprawdę to mnie interesuje tu. Czyli 5 mm, a z tego względu, że ja przecież nie będę układał ich w jednym ciągu i jednocześnie wybijał, bo strasznie szeroko by to wyszło, ale zaraz spróbujemy sobie wybić. Pójdziemy sobie na kowadło i spróbujemy sobie wybić te literki na blaszce miedzianej, dokładnie tej samej, którą tutaj mamy. Znaczy będziemy wybijać na samym, że tak powiem, brzegu. To idziemy sprawdzić jako pierwsze, żebyśmy mieli jakieś dane do przygotowania, do bycia przygotowanym. No i dobra, jesteśmy przy kowadle, czyli wybijamy sobie najpierw. Mamy Mateusz. Mamy linijeczkę i tak naprawdę imię zajęło nam 3 cm. 7 liter na 3 cm, czyli maksymalnie 4 cm będzie w przypadku imienia Margarita. 9 liter. Wracamy do naszego stołu kreślniczego, czy szkicownika i będziemy rysować dalej. I teraz, skoro wiemy, że 3 cm, czyli tu sobie zaznaczymy 30 mm, tutaj będziemy mieli 40 mm. Ja też sobie przyniosłem dłutka, które mam, bardzo często mi służą do właśnie wybijania różnych znaczków. I tu mamy 1,5 cm. Tu mam takie zmniejszone i ono jest na 6 mm. Spokojnie byśmy mogli wykorzystać te dwa. Jeżeli nie macie tego typu dłutek, a leżą u Was gdzieś tam pilniki, to zawsze z takiego pilnika, widzicie, to jest jakiś stary pilnik, który był już gładki, jak nie powiem co. Odciąłem sobie fragmencik, tak żeby tutaj mieć w miarę powierzchnię do uderzenia. Także dużo roboty z tym nie było, ale to jest taki punktaczek z bardzo leciutkim łukiem i on właśnie służy do wybijania takich bardzo delikatnych
łuków. Także zawsze możecie sobie przygotować dłutka. To dłutko na przykład jest zrobione ze sprężyny z amortyzatora. Tak, ono jest takim lekkim łuku. Teraz spróbujemy sobie narysować, używając tych proporcji, czyli 1,5 cm i 6 mm, wszystkie runy. Narysowałem dane runy, korzystając z punc, które mam. Oczywiście zawsze możecie tą puncę przesunąć, to dłutko, tak? Żeby zrobić nie 6 mm, tylko powiedzmy od kawałeczek dalej masz 8 mm. Więc zawsze można tutaj gdzieś elastycznie podejść. Tak jak Ansus wydaje mi się w miarę w porządku, tak na przykład Kenas już, czy Algis już troszeczkę mniej. No ile mamy? Centymetr na centymetr. Więc musimy celować w centymetr na centymetr. Wtedy będzie fajnie czytelnie. Więc każdy z tych run zajmie nam po 1,5 cm. Fajnie będzie to zrobić, jak będziemy mieli mniej więcej blaszkę bardziej prostokątną. Runę zrobimy mniej więcej w ten sposób. Z jednej strony tutaj oczywiście będzie otworek, a drugą stronę, czyli rewers tego breloczka, pociągnąłbym linię pod ukosem i tu bym napisał Mateusz. Z tej strony i tak samo z drugiej strony byłaby wybita Margarita. I teraz tak, to dobrze by było podzielić na taką mniej więcej pi razy oko, tak? To nie jest też tak jakiś tam wymysł, że tak musi być, ale to by nam zajęło około centymetra, to około centymetra, to około centymetra, więc nasze wymagania muszą być, żeby tu było 3 cm, a tu 4,5, bo mamy 3 runy po 1,5 cm, więc mamy 4,5 cm wysokości, 3 cm szerokości. A teraz, żeby to miało ładny wydźwięk, czyli ładnie żeby wyglądało i każdy patrząc na to byłby zadowolony, moglibyśmy wziąć te cyfry z ciągu Fibonacciego. Trójeczka jak najbardziej jest w ciągu Fibonacciego i bierze się zazwyczaj dwie sąsiednie cyfry. Tu mamy trójeczkę, 3 i 5 było, bo tam jest... I to jest mniej więcej tak, że kolejna cyfra to jest suma dwóch poprzedzających. Czyli tutaj mamy 1, 1 plus 1 to jest 2, 2 plus 1 to jest 3, 3 plus 2 to jest 5, 5 plus 3 to jest 8, 8 plus 5 to jest 13 i tak byśmy szli do góry, do góry, do góry. I tak w ten sposób mniej więcej można ciąg Fibonacciego ogarnąć. Ale mamy tutaj dwa sąsiadujące 3 i 5. Mniej więcej coś takiego by wyszło. Teraz byśmy musieli takie 1,5 cm runy tu porobić. I szczerze Wam powiem, Kenas damy troszeczkę do góry i będzie w porządku. 3 na 5 będzie ok. Wydaje mi się, że to samo zrobimy tutaj w przypadku Margarity. Bierzemy się za zaznaczenie wymiarów, odniesienie wymiarów na blachę naszą miedzianą. Czyli mamy zrobioną linię na 5 cm. Wytniemy sobie pasek. To możemy spokojnie ciąć na takiej gilotynce. Ustawiamy Jeżeli Wam idzie za ciężko, to zawsze możecie sobie zmiękczyć, wyżarzyć. Do wyżarzania blachy miedzianej potrzebujemy blachę, palnik i jakąś wodę. Ja mam taki baniaczek z wodą. On stoi na dworze, dlatego ma takie różne syfy. Ale całkowicie to nie przeszkadza. I teraz po prostu składzamy. I teraz mamy blaszkę. Już takich jest w dziwnych kolorach, ale nam to kompletnie nie przeszkadza. Jedyne co, uważajcie na ten osad, ponieważ ten osad to jest tlenek miedzi i możecie dostać od niego sraczki. I teraz zobaczycie tą różnicę między niewyżarzoną. Widzieliście, ile siły potrzebowałem przyłożyć, żeby to wyciąć. A teraz zobaczycie. I mamy paseczek, który nas interesuje. Idę to wyprostować na kowadle i zaraz będziemy mieli dalszą obróbkę. Paseczek wycięty, on jest trochę wygięty przez to, że na gilotynie. Możecie również to nożycami do blachy zrobić, możecie również to zrobić szlifierką, brzeszczotem, czymkolwiek. Ja mam gilotynę, więc korzystam z gilotyny. Wyżerzanie pozwoliło nam na to, że ta miedź teraz jest
dość plastyczna. Jednakże zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego tak się może dziać. Troszeczkę ja sobie oczyszczę. Tutaj na suwmiareczce ustawiam sobie teraz 3 cm. Blokuję śrubeczką i robimy. Teraz ustawiam sobie na 6, bo mamy tu kolejne. Mamy mniej więcej zaznaczone. Znowu gilotynka. Mamy 3 blaszki. Znowu pójdę na kowadło i je wyprostuję, ponieważ są troszeczkę nierówne. Ale tym razem pokażę Wam, jak to mniej więcej robić przy miękkiej blaszce jeszcze wyciętej. Jak macie wyciętą, pogiętą blachę miedzianą, weźcie sobie klocek drewna, jakikolwiek, byle byłby płaski. Przyłóżcie sobie do tej blaszki i jest teraz równą blaszką. I mamy teraz 3 równe blaszki. I w prosty sposób za pomocą bloczka drewnianego, młoteczka, kowadła, albo tak naprawdę czegoś innego, co jest płaskie. Tylko kawałek stali, żeby to był. Mamy 3 wyprostowane blaszki. Teraz te 3 blaszki, ja Was nie będę męczył szlifowaniem, ale wezmę je na szlifiereczkę. Możecie to zrobić pilnikiem, możecie to zrobić szlifierką, kątówką, czymkolwiek, co macie pod ręką do wykładzenia mniej więcej krawędzi, bo po cięciu bywa, że te krawędzie są ostre. Mamy 3 blaszki. 3 blaszki wyciąłem w razie czego, gdyby nam coś tutaj poszło nie tak. Mamy 3 cm szerokości pi razy oko, więc teraz potrzebujemy zaznaczyć po pierwsze 1,5 cm w miejscu, gdzie będziemy mieli otworek. Otworek prawdopodobnie będziemy robić jakimś 4 mm. Mamy 2 mm promienia wiertełka, plus jeszcze jakieś 3 mm spokojnie, żeby nam tam zostało. Więc damy sobie 5 mm. Więc mamy 3 punkciki. Teraz potrzebujemy sobie mniej więcej zaznaczyć. I mamy mniej więcej te miejsca na runy. Teraz chciałbym, żeby to imię również było po przekątnej z drugiej strony. Więc obracam na drugą stronę i kreślę mniej więcej, nie mocno. Pamiętajcie, to nie jest po to, żeby wyryć tam jakąś dziurę, tylko żeby to delikatnie tutaj zaznaczyć. Mamy te 3 runy. Teraz, póki jeszcze jest, ona jest jeszcze zmiękczona w miarę ta miedź, młoteczek i idziemy na kowadło. Ale do tego jednak będę korzystał tylko z tego mniejszego dłutka, ponieważ minimalnie, jak ustawiam, to minimalnie wychodzi poza ten obrys, który by mnie interesował, więc lepiej użyć mniejszego i iść kilka, że tak powiem, razy, niż raz i mieć troszeczkę zepsute. I kolejne wybite. Ja do wybijania czy uderzania w takie twarde narzędzia, które mogą być twarde, używam takiego zmiękczonego młotka. To jest zwykły młotek kamieniarski. Został wrzucony do pieca i powolnie sobie wystudził się tak, żeby był miękki. To widać po tym, że on właśnie tutaj wszystkie uderzenia odbiera na siebie. Więc teraz możemy się zająć drugą stroną. Przyniosę literki i będziemy mogli sobie tutaj. Wezmę sobie w tym przypadku trochę lżejszy młoteczek, ale żeby móc to wszystko kontrolować. I mamy wybite Mateusz. I mamy Mateusz i Margarita. I teraz dla lepszego designu ja będę tutaj nadawał troszeczkę różnej fakturki. I są 2 breloki. Jeszcze tylko otworek i mamy prawie zrobione. Wiercę to na drewnianej podkładce, żeby od spodu nam się nic nie zniszczyło. A z góry dokładam miedzianą blaszkę, po to, żeby nie zniszczyć nic na fakturze, którą zrobiliśmy. Mamy 2 otworki w miarę wykończone, tylko że teraz czeka nas szlif i polerka, aczkolwiek bym dał jeszcze tutaj oksydę. Mniej więcej to oczyściłem i tak już wyglądają kozacko. Zastosujemy do tego kąpiel do czernienia na zimno. Teraz te blaszki są ciemne,
dość mocno ciemne. I teraz największa zabawa z tym wszystkim jest taka, że teraz czyścimy, polerujemy, sprawdzamy, czy mamy efekt, który chcemy. Jak nie, to powtarzamy i tak dalej w kółko. Non stop. Ja daję na polerkę, zaraz wam pokażę efekt. No i niestety stało się jak się stało. Wyszły świetnie. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda po polerce. Tu imiona wybite. Wygląda to fenomenalnie. Bardzo lubię tego typu projekty robić. Są troszeczkę indywidualne. Troszeczkę trzeba podejść do tego niestandardowo czasami. Troszeczkę trzeba się pogłówkować, jak coś takiego zrobić. A na końcu, jak się widzi ten efekt, a jeszcze lepiej będę się cieszył radości obdarowanych osób. Więc takie breloczki, zaraz wylądują na nich łańcuszki i będziemy mieli produkt gotowy już do wysyłki. Taka mała ciekawostka a propos tego wyżarzania, które było. Wyżarzanie, normalnie miedź ma jakąś tam swoją twardość, czyli nie jest na tyle plastyczna. Ale jeżeli wyżarzycie miedź, czyli doprowadzicie ją do takiego już, czyli będzie bardzo nagrzana i schłodzicie miedź, to ona stanie się plastyczna, prawie jak plastelina. I nie obawiajcie się tego, że ona zostanie już taka plastyczna, bo wystarczy mechanicznie ją troszeczkę zmęczyć. Czyli bierzemy młotek, poprzez uderzanie młotkiem w miedź, tą zmiękczoną, czy też wyginanie. Ta miedź, ten kawałek jest miękki, ale już się robi twardy, już tutaj potrzebuje wykorzystać dużo więcej siły, to taki kawałek wróci do swojej twardości z wcześniej. Ale na czas waszych prac będzie on fajnie miękki, będzie można w nim pracować. I tak jak te breloczki, one były wystarczająco miękkie dla mnie do pracy, żeby wybić runy, żeby wybić imiona, przewiercić spokojnie i właśnie nadawanie faktury na koniec tej takiej młotkowanej pozwoliło, że ta miedź wróciła do swojej twardości i już nie jest taka plastyczna jak wcześniej, kiedy ją wyżarzaliśmy. I pamiętajcie o tym czarnym nalocie. To znaczy, nie bójcie się, on nagle wam nie zrobi krzywdy czy coś. To jest tlenek miedzi. Jeżeli teraz tymi rączkami bym zaczął jeść, prawdopodobnie bym dostał. Po prostu bym częściej zaczął biegać do toalety. Więc jak robicie w miedzi, nie bójcie się tego. Nie jest toksyczne, ale może wam spowodować troszeczkę problemu. Poza tym, miedź jest fajnym materiałem do właśnie pracy przy różnych projektach. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym ciekawym projekcie. Ciekawe, co tym razem Radosław z Pracowni Projektów Różnych przygotuje dla was. Trzymajcie się. Cześć.